Panowie w jakiej sprawie? Jesteśmy od pana Aremskiego. To źle panowie trafili, nie ten adres. Proponujemy dobry interes. Nie interes, tylko przewałka, a ja nie wchodzę w lewe interesy. Do widzenia. Kiedyś wchodziłeś w takie biznesy Kiedyś zostałem robiony. i będzie trzeba za to beknąć. Chyba że się dogadamy. Panowie, nie nastraszycie mnie. Mam dokumenty świadczące o mojej niewinności. Żegnam panów. Do widzenia. Radzę się jeszcze zastanowić, póki jest czas. Nie będę się nad niczym zastanawiał. Do widzenia, bo wezwę ochronę. Robisz błąd, przyjacielu. A mogło być tak fajnie. Halo? Halo? Ochrona? Ochrona ci nie pomoże. Policja ci nie pomoże. Wkrótce się przekonasz. Już po tobie. Cześć. Dziś w odcinku Gdzie jest Angelika? No i co? Jak się spało? Źle? Co dobrze, musisz się przyzwyczaić, bo będzie coraz gorzej. Oskarżony o korupcję właściciel firmy ucieka funkcjonariuszom CBA. Wszystko wyjaśnię. Co się dzieje? Klient Lombardu chce sprzedać sentymentalne pamiątki. Specjalny rarytas. Normalnie skarb Nibelungów. Proszę zobaczyć. Spartakiada młodzieżowa. Gruźlica bydła. Co? Nie zachęciłem? Powiedziałbym, że średnio. Angelika nie wróciła z pracy do domu. Nie było z nią żadnego kontaktu. Mimo późnej pory Jacek z Marysią czekali na nią pełni obaw i domysłów. Mama na pewno zaraz wróci. Może coś jej wypadło. To dlaczego nie odbiera telefonu? Może jej się komórka rozładowała albo gdzieś ją zostawiła. No to zadzwoń jeszcze raz. Poczta. Ja teraz spróbuję. Cześć, Marysiu. Cześć, szukamy mamy. Może wiesz, co się z nią dzieje? Jak to? A co się stało? No, nie wróciła z pracy do domu, nie odbiera telefonów. Martwimy się o nią i nie wiemy, co robić. Daj mi tatę. Jest przy tobie? Jest. Wujek Mariusz. Halo? Angeliki jeszcze nie ma? No właśnie nie. Myślałem, że... To znaczy, może wiesz, dokąd mogła pójść. Może z Kaśką czy coś. No, nie odbiera telefonu. Miała jechać do klientki. O tej porze? No pod koniec pracy pojechała w prywatnej sprawie. A wiesz może, gdzie mieszka ta klientka? Tak z głowy to nie wiem. Adres mamy w papierach w firmie. Czekaj, bo ktoś puka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, że tak późno. Wydaje mi się, że to torebka pani Angeliki. Tak, to jest mamy torebka. A skąd pani to ma? Znalazłam przy wejściu do bramy. Policja! Ale... Policja?
Do mnie? Komisarz Dariusz Wijas, Komenda Miejska. Ale o tej porze? No przykro mi. Była wczoraj u pani Angelika Zawadzka, prawda? Taka dziewczyna z Lombardu? Tak. Dokładnie. I około której godziny wyszła? No ja nie wiem dokładnie, chyba tak jakoś koło 21. To znaczy ta druga ją zawiozła, Aneta. Jaka Aneta? No ta druga kobieta. No, o co w ogóle chodzi? Proszę pani, Angelika Zawadzka nie wróciła wczoraj do domu. I po wyjściu od pani nie ma z nią żadnego kontaktu. Ojej, może gdzieś pojechały razem. Dobrze, proszę mi o tej Anecie opowiedzieć. Albo w ogóle niech pani całą sytuację streści. O Jezu. No to tak po kolei to było tak, że mój partner, znaczy były partner zastawił kilka rzeczy w Lombardzie i ta pani Angelika odkryła, że on mnie oszukuje. To znaczy, że prowadzi podwójne życie. Ma jakąś kobietę inną. Tą Anetę, tak? Tak, tę Anetę i one razem przyjechały do mnie po to, żeby mi powiedzieć, że on mnie naciąga na pieniądze i no nie wiem, żeby tamta druga to potwierdziła. I mówimy o Adamie Bogackim, tak? To pan go zna? Powiedzmy. Dobrze, co dalej? No to jak te obie kobiety tutaj przyjechały, to wywiązała się jakaś straszna awantura. Adam uciekał z mieszkania tak jakoś niekompletnie ubrany. Pani Angelika go gazem łzawiącym potraktowała. Policję chciały wzywać. No. Czyli krótko mówiąc, powód do zemsty miał. Pan sądzi, że on jej mógł coś zrobić? Dobrze, i jak dobrze go pani zna? Na początku myślałam, że dobrze. Teraz wydaje mi się, że go w ogóle nie znam. A ta Aneta, wie pani, gdzie mieszka? Nie no, pan chyba żartuje. Ja nie wiem nawet, jak ona się nazywa. Dobrze, to proszę sobie przypomnieć jak najwięcej szczegółów. No tu może chodzić o ludzkie życie. To może jednak wejdziemy do środka. No cześć, Mariusz. Cześć. Cześć, Kazimierz. No coś wiadomo z Angeliką, bo dzwoniłem do tego Wijasa, ale nie odbiera. Wiesz co, obawiam się, że to może mieć związek ze sprawą tej oszukanej klientki. Przez tego tulipana, tak? Tak. No jestem zły, że pozwoliłem jej się zaangażować w tę sprawę. Oj tam, Mariusz, daj spokój. Nic nie mogłeś zrobić, no. A poza tym nie wiemy, co tam naprawdę się stało. Dzień dobry. Chciałbym to sprzedać. Ładna rzecz. Ma pan na to jakieś papiery? Miałem, ale zostało mojej byłej dziewczyny. Teraz tego nie odzyskam. No to szkoda. Były pan bez dokumentacji, dostanie pan mniej. To ile panowie proponują? No wie pan, nie mamy pewności, czy to jest pański zegarek. No, czy ja wyglądam na jakiegoś doliniarza? Po prostu pozbywam się wspomnień po nieudanym związku. To 2000 mogę zaproponować. To nie będzie połowa wartości? Ale proszę pana, to jest towar używany. A my jesteśmy, jak pan widzi, w Lombardzie. Wie pan, może pan próbować uzyskać wyższą cenę w sprzedaży internetowej, ale my możemy dać 2000 i to jest wszystko. Okej, niech będzie. Halo. Podjedźcie na cichą. Na razie. To 2000? 2000. Dziwny to był klient. Nie wyglądał na takiego, który musi się wyprzedawać. No ale różne są powody wizyt w Lombardzie. Poranne wspomaganie, szefie. Dzięki. Przypominam o spotkaniu z programistą o 10. Pamiętam. Sandra, nie widziałaś gdzieś mojego zegarka? Nie, od wczorajszego południa tutaj nie wchodziłam. Gdzieś mi się zapodział. Może szef w domu zostawił. Wiesz, czuję, że czegoś mi brakuje. Bez zegarka, jak bez ręki, jak to mówią. Inspektor Terojda, pan Paweł Sochacki?
Tak jest, a o co chodzi? Mamy nakaz przeszukania siedziby pańskiej firmy. Ale panowie, czy to konieczne? Nigdy więcej nie każ mi za sobą jeździć. Byliśmy umówieni na mieście. Tu też jest miasto. Co tutaj robisz? Miałem coś do załatwienia, nie pańska sprawa. Wszystko jest moją sprawą, dopóki dla mnie pracujesz. Masz papiery? Mam. To wszystko? Tak. Spisałeś się. Teraz wracaj do firmy i zadbaj o resztę. A co z moimi pieniędzmi? Zasłużyłeś. Zgodnie z umową. Rób co do ciebie należy i będzie dużo więcej takich paczek. Tylko musisz dbać o moje interesy. Jestem o coś oskarżony? Jest pan podejrzany w sprawie o korupcję i ustawianie przetargów na informatyzację instytucji państwowych. To sprawa sprzed roku. Została wyjaśniona. Mam na to dokumenty potwierdzające moje... To proszę pokazać. Zostałem okradziony. Muszę to zgłosić. Spokojnie. No ale jak spokojnie? Przecież tu były dokumenty dotyczące tego przetargu. Wszystko w zgodzie z prawem i zgodnie z przepisami. Ale teraz ich nie ma, a my mamy inne dokumenty, które nie są zgodne z prawem. Ale nie, to niemożliwe. Są na nich pańskie podpisy. Nie, zaraz. Ktoś mnie próbuje wrobić. Albo konkurencja, albo ci goście, co tutaj przychodzą w sprawie karuzeli VAT-owskiej. O kim pan mówi? O Remskim. Taki szemrany biznesmen. Nasyła tu swoich kolesi, żeby zrobili ze mnie słupa, ale się nie daje. Ma pan na to jakieś dowody? No pewnie. Wczoraj widzieli ich moi pracownicy. Stąd poczekamy. Na razie jest pan zatrzymany. No ale co pan robi? No nie! Przecież jestem niewinny. Co pan robi? No i co? Jak się stało? Źle? Co dobrze, musisz się przyzwyczaić, bo będzie coraz gorzej. I w głowie też będzie wilgotno i zimno, do tego jeszcze ciemno. Czego chcesz? Nic słowa, chcę, żebyś zapłaciła. Ile ci potrzeba? Wiesz dobrze, że nie o kasę chodzi. Nie? Do tej pory chodziło ci tylko o kasę. Zamknij się, przecież nie muszę uciekać, ukrywać się, zaczynać wszystko od nowa. Po prostu uciekaj. Zrobię tak. Zabieram kasę i znikam. Ale najpierw musisz ponieść karę za to, że się wpierdolę w swoje sprawy. Zajebcie ty kur... Mam dokumenty do tej twojej sprawy. Ej, to jego powinniście aresztować. On mnie nachodził wczoraj z drugim jeszcze dryblasem. Ogarnij go zaraz na spokojnie. To oni są winni, chcą mnie wrobić. Co się tu dzieje? Spokojnie, wszystko wyjaśnię. Co się dzieje? Wie pan, zależy mi na dokładności. Suszone grzyby to lekki towar i
Każdy gram się liczy. No to ma pan szczęście, będzie pan zadowolony. No, ta waga była w ogóle mało używana, jeszcze jest na gwarancji. No, proszę. Do widzenia. Do widzenia. Halo? Chyba go zabiłam. Przyjedźcie po mnie. Angela, spokojnie. Powiedz mi, gdzie jesteś. Nie mam pojęcia. Jakiś domek na działce. Angela, Tu leży. tylko się uspokój. Sprawdź na mapie swoje położenie i powiedz mi, gdzie jesteś. Co? Jakie położenie? Ja nie dam rady. On chciał mnie zabić. Angelika, dasz radę. Ja muszę wiedzieć, gdzie jesteś. Dobra, spokojnie. Wciśnij w telefonie ikonę z mapą, dobra? Co się stało? Kazimierz, dzwoń do Wijasa. Słyszysz mnie? Angelika była w szoku i trudno było się z nią porozumieć. Nie docierały do niej słowa, ale żyła. I to było najważniejsze. Witam panowie. Cześć. Co tu się narobiło? Podejrzany zwiał tym z ambasadła. A konkretnie kto? Szef firmy komputerowej. Ale co, uzbrojony biegał czy jak? Gdzie? Podobno w kajdankach im uciekł. No to brawo! O, to nasz dowódca. Witam. Aspirant Marcin Dolny, na czym stoimy? Trzeba nam znaleźć tego gościa. Porusza się srebrnym suwem, pomaga mu kobieta, prawdopodobnie żona. To niezła szajka. No, uciekł w kajdankach, to jajami na targu nie handluje. Spokojnie. Znajdziemy go dla was. Ale co, później jakiś awansik, nie? Róbcie swoje, my swoje. Okej. Okej. A pan do kogo? Ja tu pracuję. U Sokackiego? Tak, a o co chodzi? Mam nadzieję, że tu za nami nie trafią. Przecież widziałeś ulice puste. No tak, ale ten gościu na recepcji jakoś dziwnie na mnie patrzył. Mam nadzieję, że nie zauważył kajdanek. Ale daj spokój, pewnie nie jedna taka parka tutaj przychodzi w ciągu dnia. Powiedz mi wreszcie, o co chodzi. Przecież mówiłem ci w samochodzie. Ale ja byłam w szoku. Nic z tego nie rozumiem. Chodzi o to, że chcą mnie wrobić w karuzelę VAT-owską. Kto? Co? Jak? A Remski, taki nasyła na mnie swoich gości, no ale się nie daje. No to o co chodzi? Chodzi o to, że chcą przejąć firmę. Ale żeby to zrobić, muszą udupić mnie. Rozumiesz? Ci funkcjonariusze, którzy dzisiaj rano przyszli do biura, mieli sfałszowane dokumenty przetargowe. I chcą mnie wrobić w korupcję. Przecież to jakiś koszmar jest. Spokojnie, spokojnie, pewnie wszystko to da się jakoś wyjaśnić. A może po prostu oddajmy się policji? Zwariowałaś? Przecież oni mają wtyki wszędzie. No to co zamierzasz? Na razie pogrążyłeś siebie po szyję i przy okazji mnie. Słuchaj, oni mi buchnęli te dokumenty, bo mają nadzieję, że nie będę miał się jak bronić. Ale mam zapasową elektroniczną kopię tych dokumentów. No i? No i trzeba je zdobyć. Nie. Ja tam nie pójdę. Elwira, ale to może być nasza ostatnia szansa. Nie, rozumiesz? Lepiej oddaj się policji. Przecież oni mnie udupią. Ale ja nie dam rady. Ale musimy zadziałać inaczej. Potrzebujemy ambulans. Sękowice, lokal numer 18. Podejrzany leży w ciężkim stanie, jest nieprzytomny. Widzę rozległe obrażenia głowy. Hej, spokojnie. Nic pani nie jest? Nic się pani nie stało? W porządku, już dobrze. Proszę mi to oddać. Już.
Nic pani nie grozi, jest pani bezpieczna. Spokojnie. Wszystko dobrze. Zupełnie nie pamiętałam tego momentu. Zablokowałam się. Jedyny obraz, jaki stał mi przed oczami, to ten leżący facet, a ja zastanawiałam się, czy walnąć go jeszcze raz. Może byście nam pomogli, zamiast tak stać? Ty zostaw to, my nie jesteśmy od noszenia tutaj paczek. To jest wasza robota. A my mamy namiary na monitoring miejski, także lecimy. Trzymajcie się. Panowie, czy to jest naprawdę konieczne? Firma musi jakoś funkcjonować. To nie nasza sprawa. Ale ja nie mogę ponosić konsekwencji za mojego wspólnika. To on podejmował wszystkie te decyzje sam. A co z pracownikami? To są uczciwi ludzie. Poradzicie sobie. I sprawa się zakończyła. Widać, naprawdę macie dojście. Teraz firma jest nasza. Mamo! Dzięki Bogu, ale nam strachu napędziłaś. Dziękuję. Nie moja zasługa. Angelika to naprawdę twarda kobieta. Sama się uratowała. Mamo, chodź, usiądziesz sobie zrobić herbatę albo co chcesz. Chyba nic, kochanie. No co, wracamy prosto ze szpitala. Lekarz obejrzał Angelikę i na szczęście nic jej nie jest. A co z tamtym gnojem? Nieźle oberwał od Angeliki. I dobrze mu tak. Posiedzi kilka tygodni w szpitalu, potem kilka lat za kratkami. Dobra, Darek, chyba nie chcę o tym rozmawiać. Jasne. No, będziemy musieli, ale dojdź do siebie najpierw. To co, ja spadał będę. Na razie. Jeszcze raz dziękuję. Cześć. Ale nam strachu napędziłaś. Dawno nie cieszyłam się tak z powrotu do domu. Wszyscy okazywali mi tyle dobroci i ciepła, a codzienne problemy stały się jakieś zupełnie odległe. I co? Nic. No ale załatwiłaś to, weszłaś do firmy? Daj spokój. Wszędzie jest pełno policji, pod domem, pod firmą. Widziałam tego twojego wspólnika, Rafała. Gadał z tymi agentami. Mam nadzieję, że nic nie spieprzy. Słuchaj, nie mamy pieniędzy. Nie mamy planu, co dalej. Ja nie mam nawet majtek na zmianę, a ty jesteś w tych obrączkach. Musimy się oddać policji. Zwariowałaś? Przecież oni zrobią ze mną i z firmą, co zechcą. A my wylądujemy w kiciu. Paweł, w co ty się wplątałeś? Słuchaj, jest jeszcze jedna opcja. Kopię tych dokumentów może mieć mój kontrahent z Niemiec. Trzeba się z nim skontaktować. To zadzwoń. Zwariowałaś? Przecież namierzał nas 15 minut. Jak pojechałaś, wyciągnąłem baterie i karty z naszych komórek. To co zamierzasz? Pojadę tam do Niemiec. A pieniądze? Weź komórki, weź biżuterię, którą masz na sobie i opchnij w Lombardzie. Będzie na podróż. No a czym tam pojedziemy? Przecież kazałeś mi ukryć samochód. Powiedziałeś, że inaczej nas namierzą. Pojedziemy autobusem, pociągiem. Jakoś sobie poradzimy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Cześć, Kazimierz. Mariusz, przepraszam, że nie mogłem wcześniej, wiesz, ale musiałem Spokojnie. zawieźć Beatę do lekarza. Tak? A co się stało? Nie, wiesz, takie badania kontrolne, kobiece sprawy. Rozmawiałeś z Angeliką? Bo jak do niej dzwoniłem samego rana, to jeszcze spała. Z Marysią rozmawiałem. No już musi dojść do siebie teraz. Trochę odpoczywa. Dziwisz się po takich przeżyciach? No. W sumie nieźle sobie poradziła. Sama obezwładniła tego faceta. Wyobraź sobie, że znokautowała go szpadlem. Zuch dziewczyna. Sam bym mu chętnie poprawił z drugiej strony. A wiesz, że ten facet był poszukiwany przez pomorską policję za oszustwa matrymonialne i pobicie kobiety. Co ty powiesz? No, to mogło się skończyć trochę gorzej dla Angeli, ale nie dał jej rady. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariusz, to zajmie się panem, ja wykonam kilka telefonów. Jasna Będę w sprawa. biurze, tak? Dzień dobry.
Mam parę drobnych przedmiotów do sprzedania. Byliby Państwo zainteresowani? Tak, bardzo ładna biżuteria. Chce się pani jej pozbyć? Mam przejściowe kłopoty. Ale to nie powinien być Pana interes, prawda? Może woli pani zostawić. Przepraszam. Tak, ma Pan rację. Proszę tak zrobić. Rozumiem, dobrze. To zajmę się wyceną, to chwilę potrwa. Zachowanie tej klientki zwróciło od razu moją uwagę. Była zdenerwowana i jakoś kompletnie nie pasowała mi do roli klientki Lombardu. Elegancka i kompletnie niezorientowana w naszych procedurach. Dobrze, za telefon mogę pani zaproponować 900 zł, a za biżuterię 750. Poproszę dowód osobisty. Dowód? Potrzebuję pani danych, żeby spisać umowę. Dzień dobry. O, cześć. Wszystko już w porządku. Angelika wyszła z tego praktycznie bez szwanku. Oczywiście nie licząc stresu i ewentualnego przeziębienia. Mariusz, a mówiłeś, że mu zdrowo przyłożyła. My się cieszmy, że ona go nie ubiła. To by dopiero był problem. No ale przecież to była obrona konieczna. No, albo jej przekroczenie. No niestety przed sądem to różnie może wyglądać. A, zresztą już teraz nieważne. No w każdym razie dziękuję za akcję i proszę przekazać podziękowania Betonowi. A Betona akurat nie było. Razem z ekipą rozpracowuje jakiegoś przekręciarza z żoną, coś takiego. Zerwali się naszym kolegom z bratniej służby. No coś takiego. Mariusz, zajmij się pani. Tak. Oczywiście przepraszam panią za zamieszanie. To tak, za biżuterię i telefony łącznie będzie 1650. Już spisuję umowę. Wejście Darka i rozmowa o sprawach kryminalnych jeszcze bardziej zdenerwowały klientkę. Wyszła w pośpiechu. Niemal wybiegła. Aż matematyka. No tak, ale z matematyki, no to mieliśmy zastępstwo i nie było nowego tematu. Ale widzisz, z polskiego masz zapowiedziany sprawdzian, musisz się przygotować. Znaczy to z lektury. Chłopcy z Placu Broni, czytałam to już. No to dobrze. Czekaj, to angielski. Cześć. 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 Co sobie dzień wagarowicza urządzacie? Świętujemy twój powrót. Wyspałaś się? No, za wszystkie czasy. A nie obudziliśmy cię, bo sprawdzaliśmy właśnie, co mam w szkole. Nie. A ty czemu nie poszłaś? No bo chciałam zostać z tobą. A tata co? Też sobie wagary urządził? Wziąłem wolne, chciałem się upewnić, czy wszystko z tobą w porządku. Wszystko gra. Dzwoniłeś do Lombardu? Nie, ale Kazimierz i Mariusz dzwonili ze 100 razy. Co? Nie radzą sobie? Wręcz przeciwnie, masz nie wracać do pracy, masz odpoczywać. A no to dobrze, to ja sobie kawki zrobię. Czekaj, już ci robię. Pokaż oceny. Mariusz, skończyła się umowa na tę banieczkę, a jest taka ładna, że chyba wezmę ją dla siebie. Tylko wiesz, do tego to by się jakiś wykwintny trunek przydał. No wiesz, takie karawki to chyba wszystko dobrze smakuje, co? No. Panowie, mam tu dla was specjalny rarytas. Normalnie skarb Nibelungów. Wie pan, nie wiedziałem, że mityczni Nibelungowie znali już zapałki. Sądziłem, że raczej krzesiwo i chubkę. Oj, tak mi się tylko powiedziało, żeby zachęcić. Co? Nie zachęciłem? No, powiedziałbym, że średnio. No kto jak to, ale pan to się powinien takiej kolekcji poznać. No wie pan, na kolana nie powala. Co pan? Ludzie się o takie rzeczy zabijają. No, ale nie my. Może na jakimś pchlim targu znajdzie pan chętnego. Niektóre są nawet pełne. A jak palą... O. Proszę bardzo, jak palą. Widzi pan? No, widzę. A smoka pan zrobi? Jakiego znowu smoka? No takiego żyjącego ogniem. Ja panu pokażę.
Ty, Mariusz, nie rozpędza się, bo jeszcze mi Lombard puści z dymem. To co? Jak będzie z tym smokiem? Znaczy z tą kolekcją? No, u nas interesu pan nie zrobi. Szkoda, no. No, żartowałem z tym smokiem. Wcale nie chciałem zniszczyć ukochanej kolekcji klienta. No, facet próbował nas urobić metodą na sentymenty. Tym razem nie trafił. No i co? Masz coś? Daj spokój. Ledwo żyję. Ale masz pieniądze? Mam. Piłkę do metalu też mam. Ale jest coś gorszego. Co? W Lombardzie był policjant. Nie wiem, chyba jakiś przyjaciel właścicieli. Mówił, że nas szukają. I co jeszcze mówił? On nie był do końca w temacie. Mówił, że oddelegowali jakiegoś innego do poszukiwań. Nieźle wkurzyliśmy tych agentów. Musimy uciekać z miasta. A gdzie twój ulubiony zegarek? No, nie wiem. Szukałem rano w firmie, ale nie znalazłem. Może został w domu. Widziałam taki sam w Lombardzie. Niemożliwe, to rzadki model. Ale dałabym sobie głowę uciąć, że to twój. Właśnie dlatego zwróciłam na niego uwagę. Jeśli tak, to musiał go tam zanieść złodziej. Ten sam, co buchnął dokumenty. No i co? No i trzeba to wyjaśnić. Mam tam znowu iść? Ja tego nie przeżyję. Elwira, to może być nasza ostatnia szansa. Proszę pana, dla mnie to żaden interes. Takie pudełka w internecie chodzą po złotówce. To w zasadzie bezwartościowy towar. Kolekcjonerska nisza. O. No nie spodziewałem się tego po panu. Myślałem, że ktoś taki jak pan to doceni wartość takiej kolekcji. Przecież to jest wspomnienie młodości. Wie pan, jakie to są wydarzenia opisane? Proszę zobaczyć. Spartakiada młodzieżowa. Gruźlica bydła. Łubin pastewny. No, widocznie jestem mało sentymentalny. Niech pan da się przekonać. Dałem mu 20 zł za te zapałki. No, więcej nie mogłem. O, dzień dobry, pani z powrotem? Tak, widziałam, że macie państwo tutaj takie tanie komórki. Zostałam bez kontaktu ze światem. Dobrze, chwileczkę. Tutaj coś weźmie. Widzę, że zainteresował panią też zegarek. Tak, coś mi przypomina. To znaczy właściwie kogoś. To jest drogi egzemplarz. Wczoraj klient przyniósł. Jak wyglądał? A tego nie mogę pani powiedzieć. Mój były miał taki sam. Dobrze mu się powodziło, ale miał słabość do kobiet. Dla kobiet. Zdarza się. Skoro sprzedał ten zegarek, to znaczy, że los się od niego odwrócił. Zranił mnie. Nie współczuję mu. Mogę go zobaczyć? Powiedziałem, że to jest droga rzecz. Ale proszę, ja chcę tylko sprawdzić, czy to jest ten sam. To dla mnie naprawdę bardzo ważne. Zachowanie klientki było coraz bardziej zagadkowe. Napięcie, które jej towarzyszyło, dało się wyczuć niemal fizycznie. Bardzo mnie to zaintrygowało. Proszę bardzo. To ten, jestem pewna. Dobrze, a może wrócimy do sprawy komórki, co? Ale musi mi pan powiedzieć, kto go przyniósł. To dla mnie bardzo ważne. Ja tego nie mogę zrobić, bo to jest wbrew naszym zasadom. Ale to dla mnie naprawdę bardzo ważne. To jest może nawet sprawa życia i śmierci. Proszę pani, ale my nie ujawniamy danych naszych klientów. No, chyba że mamy jakiś ważny powód. Proszę pana, to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. W takim razie musi pani nam zaufać i powiedzieć, o co chodzi. Klientka powiedziała, w czym rzecz. Była zamieszana w aferę, o której wspominał Darek. Dlatego była tak zdenerwowana. No, czyli prawidłowo ją oceniłem. Nie było wyjścia. Trzeba było wezwać policję. To on, wspólnik mojego męża. 100 razy mówiłam, żeby zerwał z nim wszystkie układy. A to drań. Ukradł zegarek, dokumenty pewnie też. A przez niego to całe zamieszanie. Dzień dobry, panie Kazimierzu. Dzień dobry, dzień dobry. To was mamy chyba w dowód wpisanych. A, to już nie te czasy.
Teraz w dowodzie nie ma nic na temat podopiecznych. No, po nim już spotkałem tu chyba kiedyś. No, my jeszcze nie mieliśmy przyjemności. To za panią i za pani mężem zdzieramy zeluwy. On jest niewinny. Wspólnik chce go wrobić. Wygląda na to, że ci państwo zostali wmieszani w poważną aferę gospodarczą. Patrz, Darek. To chyba ten gościu z firmy, którą wypatrzyli nasi koledzy. On wrabia mojego męża. To musi być on. Bo jak nie on, to kto inny. Słuchajcie, jak tutaj był, to umawiał się z kimś przed Lombardem. No to może jeszcze obejrzyjmy tamto nagranie, co? Dobry pomysł. Dobra, znajdziemy go po blachach. Tak, ten, który gra szefa, zgarniamy go, a pani nas prowadzi do męża. No i mieliśmy w Lombardzie kolejną aferę. Tym razem ucieczkę przed organami ścigania z przekrętami gospodarczymi w tle. Długo cię nie było, załatwiłaś? Zwariowałaś? Coś ty zrobiła? Dobrze zrobiła. A pan głupio. Mógł on być poszukiwany przez Europol. A tak może uda się załatwić sprawę szybciej. No to czyli nie chciałem się bronić. No ale za ucieczkę i za napaść na funkcjonariusza na służbie i tak dostanie pan zarzut. To Rafał. Co, Rafał? To on przyniósł zegarek do Lombardu. Za zniknięcie dokumentów też on musi odpowiadać. To pewne. Mówiłam ci, że to podejrzany typ, ale broniłeś go. Spokojnie, wszystko wyjaśnimy. Co spokojnie, trzeba go aresztować. No i to się właśnie dzieje. A póki co my pojedziemy na komendę. A może mnie pan rozkuć? Nie ma takiej potrzeby. Przecież ciągle jest pan zatrzymany. A do tego lubi pan uciekać. Idziemy. No. I nareszcie trochę spokoju. Teraz firma jest pod moją całkowitą kontrolą. A psy nie wywężą twoich machlojek? Moich? Nie. Tak się nauczyłem podrabiać podpis Pawła, że nawet grafolog się nie zorientuje. No nie wiem. W przypadku kwitów przetargowych zadziałało? No teraz też łykną. Antydatujemy umowy i jedziemy z koksem. Pan Aremski będzie zadowolony. Nie tylko on. Zanim sprawa się sypnie, obrócimy dokumentami kilka razy, odbierzemy sobie VAT i wyprowadzimy pieniądze na zagraniczne konto. A na Durzecia przyklepią Sachackiemu. Przybiją mu kilka spraw. I nawet się nie obroni, no bo niby jak. Policja, proszę zostać na miejscu. Panowie czegoś zapomnieli? Mamy nakaz doprowadzenia panów przed prokuraturę. Ty, Spieszy ci się, tak? Jeszcze co? posiedzisz sobie jeszcze, łapy. Łapy wyciągaj. Druga. Przestań się wiercić, wstawaj. Wybacz się. Dzień dobry. Dzień dobry. Macie zapałki? Proszę pana, to jest Lombard, a nie kiosk. Ja pytam o kolekcję pudełek. Mój znajomy gdzieś sprzedał. Szukałem, obszedłem wszystkie Lombardy w całym mieście i nic. No to ma pan szczęście. Naprawdę? A to łajzan. Tyle go prosiłem, żeby mi zostawił albo zamienił. A on cholera musiał do Lombardu oddać. Ja biorę całą kolekcję. No to 50 zł. Ile? Przecież to za rozbój w biały dzień. No nie mam tyle pieniążków, ale mam pomysł. Zamiany. Proszę pana, to nie jest giełda staroci. Niech pan zabiera te swoje skarby. Niech pan spojrzy, to jest kawał historii. Nie chcę tego słyszeć, no. A poza tym zamykamy. Bierze pan czy nie? No mam tylko 3 dychy. Dobra, niech pan daje te 3 dychy. Proszę. Biorę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Po raz kolejny przekonałem się, jakich zakręconych mamy klientów. Facet wyszedł szczęśliwy, a my pozbyliśmy się niewiele wartego towaru.
Słucham. Policja. Ale o co chodzi? Że zaparkowałem? Jest pan podejrzewany o kierowanie grupą przestępczą, wprowadzanie organów ścigania w błąd i fałszowanie dokumentów. To bzdury jakieś. To już sobie wyjaśnimy na komendzie. Jest pan zatrzymany. Skontaktujcie się z moim adwokatem i sobie wyjaśniajcie. Przyda się panu ten kontakt, biorąc pod uwagę sprawy związane z wyłudzaniem VAT-u. Macie jakieś dowody chociaż? No niestety mamy. Idziemy. Kazimierz, dla ciebie kawa. O, dziękuję, dziękuję. Ciekawe, ile to jeszcze potrwa, te nasze kawalerskie życie, co? Damy radę. Niech Angelika odpocznie sobie teraz, wiesz. Dzień dobry, pani. Dobry. No, dzień dobry, dzień dobry. No i co, uratowała pani męża? No, to jest właśnie mój mąż, Paweł. A, to pan. Ale pan nawywijał. Chcieliśmy podziękować za panów pomoc. No i wykupić wszystkie rzeczy, które moja żona zastawiła. Najważniejsze, że wszystko się wyjaśniło, tak? No nie do końca, ale wszystko jest na dobrej drodze. Miał pan kreta w firmie. Współczuję. Wrobił mnie w korupcję, żeby przejąć kontrolę nad firmą. No, a wszystko po to, żeby później wpakować ją w karuzelę VAT-owską. Ale na szczęście zgubiła go chciwość. Chciał zarabiać miliony, a skusił się na zegarek wart 4000. No, ale całe szczęście go tutaj wypatrzyłam. Tak, tak. A zegarek też odbieram. Dobrze. Pieniądze wyszarpnę temu gościowi z gardła. No. Dobra, niech panowie liczą, ile tam jesteśmy winni. To była kolejna feralna historia, z którą klient przyszedł do Lombardu i wplątał nas w nią. Na szczęście tym razem obyło się bez strat z naszej strony. No i bardzo pięknie. To co? Odprowadzę państwa. Dziękujemy i do widzenia. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Sorki za spóźnienie. No i co ty tu robisz? A bałem się o ciebie. Angelika, no nie musiałeś przychodzić. Ale chciałam, szefie, no. I co? Jak sobie beze mnie poradziliście? No jak, świetnie. Tylko wiesz, czas się nam niemiłosiernie dłużył. Ale się o ciebie baliśmy, no. I co cię podkusiło, żeby się wtrącać w sprawy klientów, co? No, szefie, nie mogłam patrzeć, jak ten facet oszukiwał tą babeczkę. No ale mało ci krzywdy nie zrobił. Nie rób mniej więcej takich rzeczy, no. Ja niepotrzebnie pozwoliłem ci zajmować się tą sprawą. A i tak byś nic nie wskórał. Bo ja uważam, że zrobiłam dobrze i gdyby trzeba było, to zrobiłabym to jeszcze raz. Ach, kto tam za tobą trafi? No ale miło, że się martwiliście. W następnym odcinku Jak minął dzionek? Hofer ma nową muzę. Tak, to jest wielki artysta, ogromny talent. Ale potrzebuje menadżera, żeby być sławnym i bogatym. Znam tego wielkiego artystę. Beton wykupuje akt Bernadety. Marcin, ale ty na pewno chcesz go w domu? Na pewno. Nie pozwolę, żeby kto inny miał ciebie taką. Klient Lombardu jest oskarżany o niewierność. Po co były te wszystkie zapewnienia, ta cała niby miłość? Po co to było? No, ale ptysiu krymowy... Nie ptysiuj mi tu! Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.